Witajcie, tym razem po bardzo krótkiej przerwie. Dzisiaj taki szybki odcinek, nagła sytuacja. Wysiadł zasilacz do taśmy LED. Takiej taśmy jak macie na przykład w kuchni. Nagle poszedł bezpiecznik od świateł, a po włączeniu bezpiecznika z powrotem taśma LED już się nie załączyła. Więc myślę, że nie głupie będzie założenie, że wszystkiemu winny jest owy zasilacz. Nie jest to nic nadzwyczajnego, klasyczna tania konstrukcja, na wejściu wiadomo napięcie sieciowe, na wyjściu 12V. Tu mamy wejście, no i jak się bliżej przyjrzeć, to od razu widać, że no już tutaj coś jest nie tak. Bo w tym rogu, jak widzicie, jest tak dosyć ciemno. Tu jest jasno. Coś tutaj musiało się wydarzyć. Zajrzyjmy do środka. To jest taka obudowa na zatrzaski, wystarczy to dobrze podważyć. No i jak myślicie, co zastaniemy w środku? No, chyba można się było tego spodziewać. Doszło tutaj do dosyć pokaźnej eksplozji. Ścieżka na płytce oczywiście wyparowała. Tutaj są jej resztki, jak się pięknie błyszczy pod światło. Więc uszkodzenie wygląda na poważne. Ale mimo wszystko postaramy się je naprawić. Zobaczmy drugą stronę. No tutaj w obudowie coś się wylało. I jak ktoś siedział wcześniej w naprawach, to pewnie już wie, co to jest. A dla tych, co nie wiedzą, to powinno być sporą podpowiedzią. Kondensator wyzionął swojego elektrolitycznego ducha. No teraz pytanie, dlaczego? Ja już mam w głowie dwie hipotezy. Pierwsza to, że mostek prostowniczy z jakiejś przyczyny dostał przebicia i na kondensator poszło napięcie zmienne, przez co on nie wytrzymał, spuchł i wybuchł. Druga hipoteza to, że kondensator po prostu wysechł, zużył się i to on pierwszy zrobił zwarcie. Zwarcie nie wytrzymał mostek, który zapewne jest spalony. Tutaj siedzi bezpiecznik zwłoczny, który po prostu w tak nagłej sytuacji nie zdążył się przepalić. I pierwszy poszedł ten w instalacji. Więc co tu mamy do zrobienia? Na pewno trzeba naprawić ścieżki, wymienić mostek, kondensatory, wiadomo obydwa i też pewnie wymienię ten na wyjściu. Na pewno do wymiany jest też bezpiecznik i być może też sam układ sterujący, ale tutaj mam nadzieję, że układ to przeżył, bo to było na samym wejściu, nie spowodowane jakimś zwarciem w układzie, więc miejmy nadzieję, że układ jest cały, bo jak nie, to trzeba będzie kombinować. Od razu mówię, że nie mam u siebie takiego na wymianę. Tutaj mamy dwa rezystory pomiarowe, przez które układ jest zasilany, no i one nie wyglądają na przepalone, czyli bardzo możliwe, że tutaj nie popłynął żaden większy prąd, więc układ może być sprawny. Może na początku usuńmy efekty wybuchu. Mam tutaj niezbędny sprzęt. Powinno dać radę. Płytka wyczyszczona, no i mierzymy. Na wejściu mostka prostowniczego prawie zwarcie, na wyjściu to samo, czyli pewnie mostek będzie zwarty. Zobaczmy ten kondensator, który tutaj wystrzelił. No to już w sumie patrzyliśmy, to jest na wyjściu mostka, więc musielibyśmy go wylutować. No i sprawdźmy też te dwa nieszczęsne rezystory pomiarowe, czy one w ogóle są całe. No o dziwo tak. Nie wygląda na to, żeby poszedł tu jakiś większy prąd, więc być może układ jest sprawny. Tutaj idzie zasilanie tego układu, na tą nogę wchodzi, przez te rezystory sobie idzie. Tutaj mamy jedną z końcówek uzwolnień transformatora. To możemy sprawdzić, czy nie ma tutaj przejścia. No widzimy praktycznie to, co jest na mostku, więc trzeba to wylutować i dopiero wtedy będziemy mieli jasność, czy układ to przeżył. A tak z innych elementów to mamy tu jeszcze filtr sieciowy, który na szczęście wygląda na to, że nie jest przepalony. Filtr mamy sprawny. Wymieńmy to, co trzeba wymienić i miejmy nadzieję, że zasilacz wróci do żywych.
No i pod tym kondensatorem, jak widzicie, laminat jest dosyć mocno przegrzany, więc on już od dłuższego czasu musiał tutaj nawalać. Chyba na klej to tutaj montowali, bo ciągnę ten mostek i on wyjść nie chce. Tu nawet widać, pod tymi SMD elementami siedzi klej. Nie no, tu chyba trzeba gorącym powietrzem przywalić. Nie chcę tego robić, bo będzie kupa smrodu, ale nie mam wyboru. No, widzicie jaki wredny? Cyna roztopiona, a to gówno ani róż. No kleju nie pożałowali, ale z gorącym powietrzem musiał przegrać. Pod bezpiecznikiem też mamy niezłe pozostałości po tym wybuchu. Wygląda na to, że z samego bezpiecznika coś poszło. Zachciało mi się dawać kondensatory ze starych świetlówek energooszczędnych, no i jak widać, nie jest to zbyt dobry pomysł. Trzeba gdzieś indziej poszukać. No dobrze, moi drodzy, to co trzeba było wymieniłem. Takich oczywistych elementów do wymiany mieliśmy 3. No oczywiście ten nasz kondensatorek, mostek prostowniczy, zupełnie przebity, no i przepalony bezpiecznik. Wymieniłem tam już wszystkie kondensatory, wiadomo, tak będzie lepiej, bezpieczniej. Sobie jeszcze sprawdźmy, jakie piękne parametry mają ci nasi delikwenci. Ten wysadzony, jak widać pojemności prawie żadnej. Możliwe, że to jednak mostek prostowniczy tutaj był winowajcą, bo kondensator nie ma zwarcia. Nie wygląda na to, żeby to kondensator załatwił ten mostek. Zobaczmy tego drugiego. No drugi zupełnie. Brak czegokolwiek. Kompletne trupy, no wszystkie soki z nich uciekły. Na płytce mamy nowy mostek. Naprawione ścieżki. Wszystko elegancko wyczyszczone. Tu jakieś kondensatorki znalazłem. Pomieściły się. Scalaczek też nie wygląda, żeby gdziekolwiek była w nim jakaś dziura. Jeszcze sobie go zmierzmy. Na wszelki wypadek. Tu wchodzi sobie minus z kondensatorów. A tutaj jest wyjście ze scalaka na transformator. No ładnie. Nie ma tu przejścia. Na samym wejściu czysto. Na kondensatorach czysto. No to co? Podłączmy to. Może to jeszcze zadziała. Zasilacz podłączony. Oczywiście szeregowo przez żarówkę, żeby w razie czego uniknąć powtórki z rozrywki. No i chwila prawdy. No nie wierzę. Czy wy to widzicie? Taki krater, wszystko osmalone, a to teraz normalnie wstało. Udało się, naprawiliśmy ten zasilacz. No szczerze to się nie spodziewałem, już byłem tutaj przygotowany, że będziemy musieli tu jakiś układ wstawiać i drutować, bo oczywiście układ wyprowadzeń by nie pasował, nie mam takiego samego. A tu no proszę, to działa. To po prostu wstało i działa. Nic tu nie dymi, nie pali się. Naprawione. Jeszcze zobaczmy napięcie na wyjściu. 12,28 V. Znowu ten wyświetlacz oczywiście. Szwankuje na okrągło te gumki, czyszczę i ciągle to samo. Musicie mi na słowo wierzyć. 12,28 V. Działa. Widzicie, wszystko wina tych wrednych, wysychających kondensatorów. To jest ogólnie najczęstsza usterka tego typu sprzętów. No kondensatory prawie zawsze siadają jako pierwsze. Tu wydaje mi się, że ostateczna wersja zdarzeń jest taka, że ten kondensator zaczął szwankować, wzrosły w nim prądy upływu, ta rezystancja równoległa, zaczął się grzać, no i w końcu wywołało to lawinę, ta jego rezystancja spadała i spadała, mostek prostowniczy zaczął to odczuwać, no a w końcu mostek się przegrzał, dostał przebicia i wszystko pieprznęło. Najważniejsze, że udało się to naprawić i zasilacz może wrócić na swoje stare miejsce.
Jeżeli film się podobał, no to łapa w górę, mile widziana, podobnie jak subskrypcja i komentarz. Możecie też zajrzeć na mojego Patronite'a. Niedawno odpaliłem profil, będę wam wdzięczny za wszelkie wsparcie. Umożliwi mi ono na przykład zakup mikroskopu do lutowania, żeby pokazywać wam lepszej jakości ujęcia, no bo umówmy się, to co teraz mam, to tam nie za wiele widać. Więc to tyle, na razie trzymajcie się, do następnego.